No nic. Jak pancernik gotowy. Pancernik gotowy. Dobra, dajcie linka, jakieś gry są, tak? Gierki dla dzieci. Nie to co pancernik. Tfu. Pan Golin. Z filamentu. To jest dopiero. Twitch Gamescom. Gamescom? To nie jest w Niemczech? To jest to? Z Witomem, dzień dobry. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, some familiar faces. So, Woods, Mason, like break it down. Jest desync mordy, nie? You said it's a direct sequel, so are we going to see? Wygląda jak dubbingowany. Yeah, part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place in 1981, and we love that we've been able to have so many connections to the original Black Ops and really be that direct sequel to the game. Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through? Oni wiedzą, że to jest nudne, czy nie? Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player Że Twitch jest cicho? Macie, pewnie, słuchajcie sobie. Ciekawe rzeczy gadają. Taki bullshit, że... They can name them and pick a military background and really pretend they are that Black Ops soldier that they want to be. From there, we wanted to take some of our missions and infuse Black Ops Matters, bardzo ładny multiple paths and some player choice moments inside some of those missions. And it was fun to find that balance between the hard-driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings. Okej, tam Blame Drop pyta, co wdrukali nowego. Oni tam gadają, że gra, że się strzela lewym i tak dalej. Zwiastun sobie obejrzycie, wszystko wiecie. Mam ten filament TPU przeźroczysto. On jest lekko elastyczny i przeźroczysty. Naczytałem się dużo dramatów, jak ludzie umierali i podpalali domy, kiedy mi nie wychodziło. Ale wgrałem jakieś podstawowe ustawienia i na razie działa. Posłuchajcie, oni co gadają, ja idę zobaczyć, jak się drukuje, dobra? Fajnie, patrzcie, gdzie fajnie, zaraz będę. Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've done this outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. Jestem dzisiaj zajebiście drukuję. Jestem podjarany. O, że to jest taka nuda. Mają być jakieś fajne gry? Coś wiadomo? Coś pokazali już? Nie wiem. Dobra, kto z was się tym jara? To spróbujcie nam przekazać tą energię. Co? Kto się jara? Super. Ale fajna gra. Ciekawe, czy będzie Wałęsa jako agent SB w Polsce. To byłoby zajebiste. To jest jedyna moja nadzieja taka wielka z tą grą, że będzie polski akcent. Że Bolek będzie naprawdę inteligentnym człowiekiem, który udaje debila. Wyobraźcie sobie? To był tak zajebisty motyw. DLC Bolek, DLC Bolek. Może być głównym złem, to było super. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is going to happen. Something that will affect. Najgorsze, zagrałbym na 100% gdyby był Kevin Spacey. O.
Liquid Snake. Mr. President. Sir, Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we Czekaj, believe it czytam is. Blame Dropa. Nie Can czytaj you tej nic. stop Czemu? Co się dzieje? Perseus? We can, sir. Nie, czytam wszystko. Ustawiam w taki setup, że czytam jeszcze czat na tym. Their requests Nasze are łapie highly nawet, irregular, więc most likely absolutnie illegal. restream The jest press super. gets a What the hell are you talking about? You know who we are? Every mission Nie we pokażę, go jak on coś. is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking Tak, about Reagan preventing to jest attack aktor on go the gra. free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. Teraz sobie pomyślałem, że warto policzyć, ile jest czarnych osób, ile białych osób, bo to jest coś, co będą się toczyły gównoburze po tym zwiastunie. Bo tak to wiadomo, będzie się strzelało i tak dalej, helikoptery, czołgi jeździły też. O Jezu, nie pokazali dalej. Ale liczenie czarnoskórych i tak dalej, to jest istotne. Jak chcesz być na bieżąco teraz. Antoris jest, dobry wieczór. Nie wiem, odpalam jakiegoś tego Discorda, bo to kurde zaraz zasnę. Czy zasnę? Co to jest? Unknown Awakening? Grałem w podobną grę, nazywa się Player Unknown, ale Battlegrounds. Fajnie, że zrobili drugą część. Nie, dobra, to suchary to będą tutaj zbyt mocne. Reflektor, nazwa, którą rozumiem po polsku. Mamy punkty, jest... Dobra, nawet nie chcę zacząć, mi zbanują na Twitchu, tak? Jest dziewczynka z jakiegoś kręgu biedoty, która może, uwaga... Jest muzyka, która jest z generatora, tak? Wyszukujesz na YouTubie laskę, która śpiewa, ją zapraszasz do kolabku i ten. Ktoś mówi, że lagi. Lagi gdzie? W Polsce? U mnie? Na świecie? Już zbanowali mnie? Jezu. Halo, u mnie nie mam żadnych... To musi Emil mnie banować. Nie mam żadnych dropów ani niczego. Nie ma wyboru jakości. Możemy zrobić teraz restart, żeby zaskoczyło. Co wy na to? Tuba też tnie. Jezu, Emil mi poszerza kręgi. O, to są nudy, więc ten. Powiedzcie rekin i zrobimy restart. At the campaign expansion called the Ancient Gods Part 1. Check this out. Na chwilę wyszedłem z drukarni. Na tubie nie było cięcia. Tuba to jest profesjonalny serwis, tak? Nie to co Twitch. Zdajecie sobie chyba sprawę z tego. Okej, kotek mówi, że są jakości. Jest takie to strasznie brzydkie w ogóle. Czy to jest jakieś... Na jakimś low? Pewnie na jakimś low oglądam. No jakość auto. No właśnie. O. A tu już zginął bohater. Jest znaczy, z Bozią też walczył, tak? To jest ten dźwiękogrowiec.
2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. BioWare. Casey Hudson and the team wanted to give everyone Może ich around the rozwiążą w world końcu na a little 15-lecie. taste Tak? Nie, of what's 25-lecie. next. Casey, over to you. Hey Jeff, it's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. And since then, Oczywiście głośniej prezentacje, nie, no jasne, najważniejsza prezentacja. O, Next Generation Technology. Pamiętacie Andromedę? Powinno być na ujęcie na tych moderatorów z wykopu teraz, jak moderują, jako ten Experience Team. Jezu, myślałem, że to jest gra już. To byłby twist, kiedy powiedzą, że to jest gra i gra się devami z BioWare w nowym tym. Anthem Remaster. Amazing stories to be told with other people. I love that character so much. We're very experimental here at BioWare. So we're always coming up with new stuff. Polskie nazwisko, zapamiętam to sobie. O, muzyka z Halo. Nie. Jest łysy. Ciekawe, jak się rozróżnia łysych ludzi, nie? Czy ktoś się zastanawiał z was? Czy to jest jedna osoba zawsze, ta sama? Zagrajnik, dokładnie. Zagrajnik ma okulary, więc to jest, dlatego muszą się rozróżniać, tak? Muszą mieć brody i tak dalej, ale jakby ogolić łysego, to nie poznasz. Tak? Jeszcze uszy są różne, dziękuję. Sam raz na Origin, nie? Klepie się po tyle głowy. Blame Drop napisał, nie? Jakby co. Czy wolę łysych, czy rudych? Łysych oczywiście. Obiektyw fajny, nie? Taka głębia ostrości w tle. The things that you can expect in the next installment are going to be stories that focus on the people around you and the friends and family you make. Something that we'll Jest be able ujęcie to z psem. look forward to in Dragon Age is a really close relationship with game characters who really become real for you. We want characters to either be loved. Jakiś bezdomny jest też super. The best examples of that is Solus. Bezdomny pies. No ale, zaraz. Gość z Solarni, zobaczcie. Solarium, przepraszam. Jest Chinka. Chińczyków można obrażać, więc możemy się śmiać z jej rasy. Bo teraz Amerykanie będą na wojnie z Chińczykami, więc możemy tutaj gardzić totalnie. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of like the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens! Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Aha, decision i change. Będą trzy zakończenia różne kolorowe. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. To me, that potential is what gets you up in the morning. It's a fantastic opportunity. Szwagier całe życie kręcił wesela i teraz dali mu zrobić zwiastun do gry. To jest tak nakręcone, Boże. Ujęcia na ludzi. Dobra, coś... Jezu, zmarnowali... Przyjdzie Michael G. Fox i zrobi nam bitą śmietanę. Moment, przepraszam, to jest... Nie gorzej, Jezu, nie. Wow, wait, you're, what's his name? Back to the Future? I'm Emmanuel Brown, doctor of physics, not of medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are. Jezu, nie, suchary amerykańskie są straszne. I come back from the future to this precise moment,
On August 27th, 2020, because it's imperative we launch Surgeon Simulator 2 right now. And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator? During the mid-20th century, some friends of mine from To jest straszne. Jak sobie przypominacie tych aktorów, którzy reklamują garnki, grzejniki, co reklamował ten? Od kobiety są gorące, jak on się tam nazywał. To jest coś w tym stylu. Pazura, dokładnie. Katalizatory. Właśnie. Ja był Norbi, dziękuję. To jest to samo. Dobra, będzie na emeryturę, nie? Pewnie. So you're saying a world premiere will save our future? Only time will tell. To jest tak jakby, nie wiem, jakiś Zborowski występował z Gulczasem i sprzedawał wam jakieś miksery. To jest dokładnie ten sam poziom tutaj. Ścina, nie? To jakby co, to nie u mnie, tylko u nich. Co, jaracie się fajną gierką? A? Są youtuberzy, jest. Dobra, popatrzcie jak są zajebiście się bawią. Ja idę zobaczyć na mi wydruk. Ciekaw, co mi da szybciej raka, ten pokaz, czy opary z tego filamentu. Alright, well, if you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. Check this out. To jest zagrajnik, dzień dobry. Dobry wieczór, przepraszam. Fajne logo, to przynajmniej podobało mi się. Sniper 5. Był taki film, Napoleon Dynamite. Daisy 2. Ty, Daisy 2. To by pasowało do Bohemii. Mają budżet na takie cyrki. Boże, nie. Jakie to jest straszne. Ktoś w szkole filmowej w sensie, w sumie zajebiste, ale... Tonight is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, digital cosplay contest, and some special new shows just for Gamescom. Your portal for all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. To była najlepsza rzecz na tym pokazie, jak do tej pory, muszę przyznać. IGN's post show is this one, a return of 2 classic characters that I love. Check this out. Nie, to było zaskoczonko, świetne, świetne, absolutnie jestem pod wrażeniem. Zobaczymy, czy coś to przebije. In a world gone strange. One elite force stands against the darkness. Była taka gra, że się walczyło z zwierzętami, z potworami.
świnkami morskimi na podstawie filmu chyba. They could use some help. Here, slip on this Matko beauty Boże, for a jak jest. Sam, I'm blind. Oh, hello, miss. Jak tam? Ktoś ma 50 lat i się cieszy? Zatrzymał się na przygodówkach i mówi, że już nie robi takich przygodówek jak dawniej? Tak, boomer gaming. Żeby dać jeszcze głośniej? Jasne, posłuchajcie tego. The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Cringe Please say hello to Sydney Goodman. Jest cringe. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Huge congratulations. Like I said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to mówi o tune in kamerce for na more drukarkę. announcements and Będę miał special jutro kabel. guests. Jutro And będzie now, chodziło let's cały go back to czas. Jeff for our next big world premiere. Awesome. Thank you so Awesome. much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also Awesome Indies. And I'm going to Awesome. be on the Daily Show tomorrow, so looking forward to that. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. The Shadowlands, the afterlife of an entire Warcraft universe. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by Blizzard different jeszcze factions istnieje, to known jest as ciekawe, tego się nie spodziewałem. each Na holding tym. dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. O Jezu. Enjoy. Jak tam, jaranko Warcraftem jeszcze? Nie było kasy na animację do końca, więc taka biedna. Nie dajcie się zwieść, to jest przez brak pieniędzy. Zamiast jakiejś kultowej animacji jest ten... Light, save my soul. W PowerPoincie, tak, zgadza się. Uther. Where am I? Welcome to Bastion. Witaj w Sebastianie. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens and join the ranks of the Ascended. To jest ten moment, Serving kiedy to uniwersum ferry jest the już tak souls of the popieprzone. dead unto the Shadowlands. I serve the light, and my work is not done. Że już się nic nie trzyma kupy, czy tam się coś trzyma jeszcze There is kupy? no evil here. The darkness was sealed within the maw long ago. You're wrong. He destroyed my home. Murdered Jak coś my tak, przepraszam, people nie mam and widoku my na drukarkę. kingdom. Ona teraz He must ogólnie be eksperymentuje teraz z You lekko are an aspirant now. giętkim You must accept your new purpose filamentem, and zwanym purge jako TPU. yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. Devos, why are you training this soul? It is beneath your station as a paragon. He cannot let go. Za ten zwiastun, czy ten film kosztował ile? Dobry grafik, tak? Potem animator, aktorzy głosowi. Yes, but this one seems broken, Thenios.
To na 100 miało być takie super CGI. Tyle, że Activision powiedziało, że robimy Call of Duty z Reganem, więc macie tutaj sobie zróbcie na bazie, jak to się nazywa, scenopisu. Że dali stażystom hawajską, to jest bardzo ładne, Kalima. Czy drukuje zabawki dla dorosłych? Jak wyjdzie ten giętki, obowiązkowo. Podajcie mi tylko rozmiar i... Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing. XS. Okay. Czy im mniejszy, tym się łatwiej drukuje, więc nie ukrywam, że ten... Z redakcji jest. Who did this to you? He was my student. He betrayed us all. Show me. Było w Biblii, że też się wkładają palce w rany. Czy pancernik ukończony? Ukończony. Jak się to skończy, odpalę kamerkę i pokażę wam go, jest genialny. This dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Our realm is imperiled. Impossible. The Maw is inescapable. You must return to the path. If he had purged his life, we never would have known of this calamity. The path is flawed. Enough! The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. Chyba, że ktoś to przeczytał i uznał, że na CGI to jest zbyt nudne. As you command, my Archon. Uther, the time of your ascension. To były storyboardy przerobione na filmik. To wyglądają dokładnie jak storyboardy przerobione na filmik. Ej, dobra, żeby nie było. Są jacyś fani, którzy się tak jarają, że widzą te ludziki z Warcrafta i tam już, nie wiem, potrafią wymienić, w jakie zbroje są ubrane i który to jest rok w świecie i tak dalej, i się jarają, czy... Jacyś są na pewno. We will claim him. Że fani pomarli. Fani grają teraz w gry od twórców League of Legends, od Riotu. I see. Only darkness before me. Now, cast him into the maw. Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. He was my student. Remember what he did and take your vengeance. Myślę, że gdzieś jest jakiś taki bar, gdzie to ludzie oglądają i wiwatują? Justice. Czekaj, lubię mądrą, że zrobić formę do lodu w drukarce i robić figurki z lodu. Ty, to jest bardzo dobre, podoba mi się ten pomysł. Że w Blizzardzie są tacy fani, nie sądzą i to robią, bo Blizzard Activision im każe. Enjoyed that exclusive look at Bastion. Now we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. Może w Chinach są fani. Ech, WoW.
Drakos przecież ma być reset i znowu maksymalny ma być 60. Ja już nic nie rozumiem z tym systemem rozwoju. Ja bardzo nie lubiłem czasów, kiedy pojawił się system rozwoju a la Diablo 2, gdzie tak naprawdę nie było rozwoju, tylko się wybierało klasę i pakowało, nie było, parametry same się pakowały, mi to wkurzało. Nie lubię takiego rozwoju w grach. October 27th. It is official, and we have so much more opening night live. Lubię tworzyć wojownika, mago, kleryko, jakiegoś brawlera. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. Kanadyjczycy coś zrobili. Ścięło cię. Have returned. Ścina. They corrupted, divided, conquered. Until finally. Jakby co? Mama. Gasket Games Warhammer. Telefon zabrać. Dziękuję, to prawda, telefon może tutaj robić. Emil se pomylił, pewnie zbanował tych Night Live'y, a nie mnie. Pewnie oglądał u mnie i kliknął, żeby tak, no tam przeszkadzać źródłu. To jest u nich. U mnie ja jestem, patrzcie, mogę pokazać sztuczkę. Na przykład przelecą teraz napisy. Płynnie? Płynnie, nie? Tymczasem... Emil, machnąłeś się. Dedosujesz zły kanał. Napiszcie mu, dobra? Wpiszcie tak. Wklej dys, trzeba coś wkleić, jakąś mordkę. Emil, dedosujesz zły kanał. Emil, zwolnią cię. Jezu Chryste. Emil dedosuje zły kanał. Crash, of course, let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. He's where? Jezu, cringe. Omija nas dobry cringe niestety. Zrób F5. Daję F5. Uwaga. O, patrzcie na to. Al Pacino jeszcze żyje. To jest fajne. To są ciekawsze wieści niż to, co widzieliśmy. Moment. Łowcy. Tell us more about what we just saw. I'm joined by Lou Studdert from Toys for Bob. Na tubę, żeby wejść. Dobra. I tak go zapamiętam. Okay, grubego wyciągnęli. YouTube. Na tubie też będą reklamy pewnie. Za logi, dziękuję. Halo. Hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are announcing here today. Okay, so how do these flashback levels kind of play into the overall Crash 4 narrative? Okej, on teraz gra coś ciekawego. Idę zobaczyć na wydruk. On nie jest ciekawy, jest prosty wydruk, ale materiał jest nowy. When Neo Cortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious puzzle rooms that we've made, and they're really hard, and they're really awesome, and they're super creative, and we can't wait to get people's hands on them. Yeah, no, I got to play a demo of this a few weeks ago, and that was a challenge, so I can't imagine how nefarious these are. How are they going to be sort of integrated into the game? Are they optional, like offshoot stuff, or how do you get to them? Sure, so players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. They're an object that they can pick up, and to actually pick them up, they have to reach them in the level without dying. It's kind of our homage to the death routes from the original trilogy. So players have to reach these objects in the level, pick them up, and then once they get them, they'll get access to these unique levels. So beyond the pure challenge, what other fun? How are these fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them?
Sure. So one of the things that we did was Jak coś fajnego? Widzę, że jest fajna pogaduszka. Like I said, puzzle rooms, really kind of fun, kind of fun, devious ways for Crash to really express that pure platforming kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right. Well, Awesome. Crash 4 Awesome it's about meter, time. powiem. Looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right. Well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. Ciekawe, co biorą przed takim pokazem. I have become terror. The unseen predator. Wygląda jak Gearsy z innymi modelami ludzików. I to pewnie są Gearsy. Zobaczmy. Alone, the hordes of Enoch will fall before me. But together, this entire planet will fear us. The anomaly alters us, each in our own ways, yet we are drawn down the same road. To jest ta polska gra już. Ciężko je odróżnić, nie? To jest kiedy jest rotacja pracowników i wszyscy robią wszędzie. No, to jest ta polska, co nikt potrafi rozróżnić od innych. Polacy umieją latać, to jest to. To jest napój, który dojedziecie, jak nazwiesz na przykład akcję zbierania dzieciom dla sierocińca, doda ci skrzydeł, coś tam, i to się zajadą. To jest najlepsze Battle Royale na rynku. Future of Battle Royale, zobaczcie. Pobraliście już? Gracie sobie? O, jest Urban, to był najciekawszy fragment. Kurde, to jest coś ciekawego. Tsubasa the Game. Bardzo ładnie to wygląda. Dostępne jutro. Ciekawe, jak się gra. Let me get you up to speed. The Underhive's named well. A sprawl of humanity suffering away like ants. Deep underground where we ain't causing trouble but are rich boys and girls, no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail off a Że lepsze niż and they FIFA. splash your head from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say Dla Każula pewnie tak, bo mnie piłka nie interesuje zupełnie. and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners, and... Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them Kurczę, doesn't tyle deserve pieniędzy to live. na te zwiastuny. They're just as happy filling One są you with spoko, lead natomiast as they te are gry są tak smacking ciężkie do odróżnienia. Znowu mamy tak jakąś trójcę, tylko tym razem nie bohaterów, tylko złych, z tego co rozumiem. To wygląda nawet ładnie, tylko to jest tak bezpłciowe. Albo nawet nie tyle bezpłciowe, co jest nierozróżnialne na tle innych gier. Necromunda w ogóle. Może teraz dopiero skojarzyłem, ja pierdzielę, jaki...
Jaka O futuro masakra. dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas. Wreszcie ktoś, kto się nie wstydzi mówić we własnym języku. Paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. I envision the future of gaming to be quite bright and quite online. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse Jezu, subjects. Oleś wkleił coś pięknego. All kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want Oleś. autobiographical games. I really want to see what To jest przepiękne, nie wiem, kto z was pierwszy, No ale... dos games eu vejo uma evolução obviamente gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. Zrobimy sobie z tego... You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. Teardown, okej, to jest spoko gierka, tylko oni wszystko wiem, bo śledzę tego gościa na bieżąco. To będzie więcej demo technologiczne, voxelowa gra z destrukcją. Ciężko powiedzieć, że tam była gra w ogóle. Ale podejrzewam, że dużo osób to kupi, bo to jest... No, zbyt dużo takich tytułów nie ma. Strasznie będzie memiczna na stówę i... Jeśli zrobię otwartą na mody, no to będzie hit. W sensie zawartość zrobioną przez społeczność, tak? No bo tutaj będziemy tworzyć fajne voxelowe obiekty i krajobrazy, co dla artystów jest idealne. Może podadzą datę tego. Gość pracuje nad tym, że to jest 4 lata? Kurde. Multi w tym. Battle Royale. Bo tak to musimy zrobić napad i uciec w czasie, nie? Z tego co rozumiem, tak? Zatrudnił fajnych artystów voxelowych, te plansze są bardzo ładne. Z tego co widziałem, to nie ma żadnej sztucznej inteligencji. Ale potencjał jest olbrzymi, no jakby na przykład zwykły koop doszedł, albo jakiś multi, gdzie możemy się naparzać. Strzelanka 1 na 1 nawet, żeby się to było takie zniszczenie, to byłoby ekstra. Boże, co ja bym dał za to? Czy wiadomo, co mogę dać? Pieniądze, no zobaczymy. Dobra, ale coś się dowiemy? O, Numan opracował AI. Opening Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. Little Nightmares były słodkie, a to jest taki experience gaming. Tam strona artystyczna była. Chyba w dwójce są 2 postacie teraz, nie? Nice. All right, thank you. Bardzo ładne są animacje tutaj.
30 godzin grania. Jedynka była na ile godzin? Na 6? Na mniej? Musiałbym sprawdzić. Nie, Nightmaresy są spoko. Później, znaczy w 2022 pewnie wyjdzie. Dla Amerykanów. Tak, tak. Tyle, jakieś ciekawe ujęcie. Były takie gry, które się nazywały, robione przez EA Big. This arcade-style video game is over-the-top outrageous, with over 70 WWE superstars and legends brawling it out like never before. Oh no, hold on to your toupee, Morrow. Look out below. WWE is LIT. You know, I'm a little more old school than Morrow, so I can't wait to see these WWE legends teach these kids a thing or two. And you know what? Here's a closer look at the insane action. It's a great evening for WWE action. Tylko zgoni to też to z Benny Hill, amerykański Benny Hill, owszem. Man, it's so good to see the Bella Twins at their best. Now, let's keep this party rolling with another matchup. Po jakim środku się ma takie wielkie oczy jak on ma? Undertaker has risen and Finn Balor is about to be taken for his last ride. Mamma mia, what a move! Finish him! Oh no! He just hit the snooze button. How do you lose like that? What's the matter with you, legends? This is just an example of the pandemonium that you're going to experience when you head to the battlegrounds. Whew, that's a big toy hammer. W ogóle te zbroje, wiem, że to żartobliwe, ale te zbroje koło niego są świetne. Po filamencie są takie oczy, to jest dobry tekst, to nie ja. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. Oh. The winner of the Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance. To są jakieś nagrody? Kto to komu rozdaje? W sensie... Kto głosował na to? Nikt w to nie grał jeszcze. Tak? Ktoś rozumie, jakie są zasady tutaj? The winner of the Best Action Game is Star Wars Squadrons. To gdzieś jest w Izraelu podejmowana decyzja? Są jakieś zasady? The winner of Best Multiplayer Game is Operation Tango. Okej. Operation Tango. It takes two to save the world. Albo, że może im więcej się da pieniążków, to byłoby super, to byłoby realistyczne. I used to be an explorer. The winner of Best Indie Game is Curious Expedition 2. Aha. Did not believe what A to jest tak, nagle oglądasz sobie jakiś, nie wiem, jakiś show, nagle wchodzi koleś i mówi, że tegoroczne Oscary wygrali. To. Congratulations to all the winners. As I mentioned, IGN will be here for all of Gamescom with great shows and new ways for you to get all your gaming news. Check it out. Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. Gamescom Now is your virtual show floor with up-to-the-second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late-night talk show, our Gamescom Awesome Indies Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom Now. Because to jest jak od And przedszkola now do it is Opola. time to talk about that Best Action Talk. Game winner, Star Wars Squadrons. Oh, this Jezu. is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars pilot fantasy. We've missed those. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an all-new, authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi.
Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief Jak look pan at Golin jest zrobiony, pokażę wam potem. featuring some light Posłuchajcie go narration teraz. by the Motive team. Let's check it out. Oj. We all choose our path. Light or dark. Są te słuchawki. Freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots Idę of the zobaczyć Rebel na wydruk, a wy sobie Alliance patrzcie, chose jak to jest Gwiazda Śmierci rozwalana. Kolejna. the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the new republic. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron. Hunt down this Starhawk and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an Jak tam fajnie, ciekawie? Sorry. Kurde, wydrukowało się. Rewelacja. Jestem w stanie tworzyć giętkie rzeczy. When you've secured the area, you will escort the Przygotować na Gladius to the ewentualność. outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorne. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Cover our escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Muszę tylko jedną rzecz poprawić. Co z biegusami? Na razie nie mam jeszcze zbytnio warunków. Ogarniam z psemowce na treningach. Po co nocnik? Najpierw... Ty! Kto to napisał? Sorry, nie, czy to nocnik? Kaczkę trzeba zrobić. Genialny pomysł. Kaczkę w kształcie kaczki. Debrief with your squad mates To jest between maseczka. missions. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. Jedne co widzę, to będę musiał Bombing runs at the zmienić. Nagiri dockyards to setting a trap in the Zavian abyss. The story of these rival squadrons will push the war to the Co jest, zdechło? Zdechło u mnie, czy zdechło wszystko? Halo, halo, halo. in combat October 2nd. Halo. Nie, nic u mnie, ten Emil musi wreszcie się dorwał do tego. That is not all EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was this incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired The Sims' latest game pack. Check this out. Sorry, tam są Gwiezdne Wojny, tak? Jakieś fajne... Gwiezdne Simsy, tak? Przepraszam. Cieszycie się? To jest ciekawe z punktu widzenia marketingowego jakiegoś, nie? Zrobimy tak, damy tutaj to.
Idę rozpocząć nowy projekt. Podróż do Batu. Fajnie, że Electronic Arts współpracuje z Gwiezdnymi. To jest dokładnie to, na co liczyłem, jak zapowiedzieli, że będzie Electronic Arts 10 lat temu przejmuje gry z serii Gwiezdnych Wojen. Nie? Zajebiste. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars, the Skywalker saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see, and of course, a gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. 12 minut. Czy zdążę w tym czasie? Idę odpalam sobie nowy wydruk. All right. Close your eyes. Zaraz do was wracam. Fajnie, super pokazy. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward. Returning to its bud. Think of that bud. Unopened. Look at it as a whole. Then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Fajnie, nie? That's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on Coś the ładnego show. Ksentofon rzucił od Last kogoś. year at the Game Awards, we announced Godfall, a new looter shooter coming to PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight, we've got a quick sneak peek of one of the new Valor plates with more footage coming as part of Gamescom 2020. Check this out. Check this out. Upadła Bozia. Co to było? To jest nowa gra czyja. Jakaś super gra kolejna. Czy to jest Ubisoft? Przepraszam, chyba tak, nie? Ubisoft jest dobrą firmą. To jest Gearbox. Aha, przepraszam, dziękuję. Dziękuję, Skeletonie. Ścina jakby co, nie u mnie. Nie no, Soulsy... Gearbox zrobił sobie Soulsy. Wow. We have much more O&L to come. Exclusive looks at Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Fall Guys Season 2. Wait until you see what the Mediatonic guys are up to, and so much more. But first, I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox, and PS4, and today it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the Heart of Deimos. Expand, explore, tear the veil asunder. Nie przepchałem starego filamentu, więc wiadomo, pierwszy raz. Patrzcie na to. Gnie się. Jest lekko elastyczne. Fantastyczne. Kiedy Fall Guysy grałem wczoraj. Fajne. Mam nadzieję, że ktoś się cieszy z tego powodu. What? Visitors? Now, the gateway is failing. The jaws close.
The final heartbeat approaches. Czy mam Endera z tą lepszą, cichszą płytą główną? Nie wiem, czy jest cichsza, nie sądzę. Wszystko jest bardzo głośne. Mam Endera tego Pro, tak? Trójkę. Nie wiem, czy to definiuje ten, ale muszę pozmieniać na stówę. Najgłośniejszy u mnie są wiatraki, no. Liper pyta, które to jest Destiny. Chyba Warframe było przed Destiny? Nie chcę skłamać teraz. O, dlaczego gra nie... So many people have been discovering or rediscovering video games during lockdown, whether it be older people or bored teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have to do something together with their kids. And I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely Czy plastik jest rakotwórczy? Właśnie muszę sprawdzić, jak to PLA, TPU jest czystem. TPU. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita, e você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são por amor. Co to za język? Rumuński czy włoski? W sensie to raczej coś w stylu rumuńskiego, nie? Ten koleś, co był ten ostatni z długimi włosami. Portugalski. Jezu, przepraszam, okej, przepraszam. Smiley Ripper mówi, żeby z PLA nie zaleca się pić i jeść. Ale można robić foremki do ciasta. Dziękuję. A do lodu? Bo ktoś proponował do lodu tam na Twitchu z kolei. A co to za gra taka, że się biją? Moment. Jacyś Smash Brosy podróbka, tak? Jest ten rap z wo, nie? Są te piosenki, że właśnie ustawiasz w generatorze, że ma być wo i rapujący i tam ustawiasz, czy jest biały, czy czarnoskóry i tak dalej. I generuje ci utwór do trailerów. To jest super. Dużo się oszczędza na takich generowanych tych. To jest generic raps. To jest taki... To jest to, co u nas robił pan Japa, tak? To robią tam na zachodzie. Special crossover. Wow. Imagine Dragons Track Generator. To Śledzić Bruin napisał. All right, guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2 Beyond Light. Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys Season 2 and Ratchet & Clank for PlayStation 5. Okay, and that's so ciekawe. much more across the next hour. Opening Night Live continues, and it just is the start of Gamescom 2020. But right now, on September 25th, Mafia Definitive Edition launches a comprehensive to jest ciekawe. built from the ground Mafia. up remake Nie of the wiedziałem, co z niej original powstało. Mafia. Tonight we've got the exclusive debut of the next trailer called Ty, co A to Life jest? of Top Reward chat. Too Big to Ignore, which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check Okej, this out. to nawet nie wyjdę. Miałem zobaczyć druk, ale jestem ciekaw. Czy chciałbym poprowadzić? Zmaklone, źle zadałeś pytanie, czy chciałbym pieniądze, żeby coś zrobić? Tak. In this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right.
Nie pamiętam nic z Mafii 1. Przewijałem filmiki. One day you're busting your back doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And then next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Go get him, Tommy! Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. You abuse my trust. Czy z tego co rozumiem, to jest trójka, tylko przerobiona na jedynkę, nie? Bo to jest ta sama firma i ten sam silnik. Okay then. Welcome to the family. O, Steam i Epic. Okej, premiera. Uwaga, uwaga. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada. Lemnis Gate is coming in early 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. Okej. Jak się goście nazywają? Bo to jest coś, co brzmi jak znany koncept. Ratloop Games, ale Kanada. Brzmi fajnie, to jest coś ciekawego. Podoba mi się. W sensie koncept. Zobaczymy, czy to będzie kupa, czy nie, ale... To jest dobre. Bardzo dobry koncept. Bardzo dobry koncept. Zobaczymy, jak w praktyce. To jest coś, czym chciało być to Quantum coś. Muszę to sprawdzić w sumie. Bo może to jest to samo, kurczę. Koncept jest fajny, podoba mi się, to jest coś fajnie świeżego. O co chodzi? Są 25-sekundowe interwały, kiedy coś robimy razem z przeciwnikiem. I potem wchodzą nasze klony i my razem z nimi. Lemnis Gate. Mamy 5 FPS-ów? O Jezu, coś się dzieje. Co się dzieje? Momencik. The entire series has been reimagined with new Komputerku. fun-filled Lego humor, and now we've got your first look at the gameplay trailer. Laptop zdycha pewnie już. Idę popatrzeć na ten wróg. Moment, zaraz będę. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Twisted by the dark side, young Skywalker has become. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. We need your help. The Force will be with you, always. Punch it! Not him, the Falcon. Okej, jak tam? Sorry, żyjecie? Bo ten... strasznie ciekawe jest drukowanie elastycznym filamentem. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Suchary były zawsze dobre w tym Lego.
Pan zwyczajna kawka pisze o taronowanie w nadświetlnej. To będzie lepsze od tych filmów. Man, Lego Star Wars looks so fun coming to next gen So as fun. well. Szczerze, nie? We'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet and Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to 2 players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. Okej, znam ten silnik. Kurczę, kto to zrobił? Frontier Foundry. To jest spoko. Muszę zrobić Lemnis, Gate jest fajne. To jest też ciekawe. Znaczy... Wiem, co mi to przypomina. Była ta gra o... co się konstruowało z tworka. Zaraz, jak to się nazywało? Incredipidi, dziękuję Bandroid. Czy to Noita 2? Nie, Noita jest tylko jedna. To jest ambitny projekt. Najbliżej do Noity 2 ma ten projekt Teardown. To jest to, co się rozwala, te wokselowe światy. To jest bardzo bliskie, no i tam też jest symulacja wielu obiektów. Oryginalny pomysł, statki. Ty, może settlersi to są. Zaraz. Uwaga. Albo dodatek do Anno. Nie, to jest jakiś... Age of Empires 3? No tak. Ktoś pyta, czy ścięło. Okej, idę... Aha, to... Edycja definitywna. Nie, u mnie zaczął coś ścinać laptop przez moment. Muszę zobaczyć, co mu tam nie pasuje. Pewnie Bill Gates coś robi w tle. Okej. A, Dark Pictures, okej, dobra. No to już widzieliśmy. Idę patrzeć na druk, bo jest bardzo ciekawe zjawisko zachodzą, jak się drukuje elastyczny, a wy sobie tutaj patrzcie, jaka fajna gra. O, ścina tutaj, ale w grze. W zwiastunie. I gotta say, the game that I've given the most hours to, that I love going back to, is Assassin's Creed Odyssey. I have to say, since Origins came out, this new reboot of Assassin's Creed, so to speak, that was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. Co to za At the koleś? moment I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny, easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to every year.
Halo, the entire Jak ja ustawiłem infill is really a tutaj? big one for me where that's Fuck, concerned. 20, ale... But I also still just casually binge zrypałem. Animal Crossing and I've been doing that basically all Zobaczymy, year. czy na tym bardzo I haven't przejadę. done Animal Crossing since I downloaded it. I Jestem na tym find etapie. the To nie powinno daily być repetitive 20, ale so zobaczymy, co się stanie. soothing and predictable. Although much like my house, my Kurde. island is still a complete tip. Będą jaja. Ale cóż, Next, we have the eksperymentujemy. award for Best Microsoft Xbox Game. And the winner is Tell Me Why. O. Congratulations to Don't Not Entertainment. Well, after a big A, day of Ultimate, Gamescom dobra. events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you się digest drukuje? all that info with the Gamescom maseczka. Daily Show. So Tak, you can get all the daily to już highlights poszło. and a late night show experience from gamers for gamers. To nie Back to wyszło. you, Jeff. O, Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games and we know that games are good in the world and can bring us together, and I think we've all felt that in 2020. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one game, można to one oprzeć grę, way się as a dopasowuje głowy. community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting czemu się a pojawiło to. Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. Plant ten, All right, plant well, now we're going to move on to plant B. another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to Czy destroy nie mogę dać the gifa do dark OBS-a? cult Mogę, ale to Predator, jest, wiecie, featuring rich, ray-traced 4K nie płacą mi aż tak 60 dobrze, żeby się tak FPS napracowywać. environments on next-gen hardware. Here is the first look at Race gameplay tracing? from Chorus. Course? Jak prace domowe? Ray tracing. You have broken my heart. For your betrayal. Tak, race tracing. Ciekawe, co na komórki to jest gra? Już widzę, że pewnie w opcji silnika Unreal Engine była opcja dodaj ray tracing i tyle. Living Weapon, o mój Boże. Idę popatrzeć na druk. Dobra, bo się robią ciekawe zjawiska. No nie, dobra. Chorwaci. Oj. Stanie jako jeden. Okej, premierka jakaś. How many crowns okej. have you won? Posłuchajcie If sobie. one game has defined the summer of 2020, it absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready, I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. In Season 2, you'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages.
traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show glory. Jak tam? To jest ściema, oni kupili sobie wyspę na Pacyfiku za hajs z gry i ten... I już wyjechali. Pewnie jakichś aktorów zatrudnili, żeby tylko ściemniali, którzy pracują nad grą. Okej. Zajebiście wydruk wychodzi w elastyczności. Jezu, kupuję zaraz tonę. Ta baba nie była w zwiastunie tego? W zwiastunie tego Warcrafta? To jest ten nowy, jak to się nazywa ta gra postapowych, na Wasteland 3, no właśnie. Ma dobre recenzje. I zwiastun wygląda lepiej, muszę przyznać. Vic's a depraved child, and Val's a brain without a spine. The years my father wasted grooming them for glory when I was... Był taki etap, kiedy tę grę reklamowali kolorowymi zwiastunami, ale teraz podoba mi się to. Śnieżna Ameryka. Mi się wydaje, że sprawdzimy go nawet. Czy znam jakieś sensowne przypadki użycia elektrycznego filamentu? Oprócz tego, który można sprzedawać w dziale erotyczne zabawki na Allegro? No może maseczka na przykład. Nie wiem jak z toksycznością. To wygląda spoko, tak? Cytuję tam teraz Werta w tym momencie. August 28. I really haven't found any new appreciation for gaming at this time. O Jezu, co wy robicie z moim życiem? Przepraszam, że nie mogę was pokazywać jeszcze drukarki. Jutro mi kabel przychodzi. To naprawdę pozwala przetrwać w tych ciężkich dniach, kiedy jest ten Gamescom. Pokaż elementy kontroli. Com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for granted. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima, and you know, I kind of prefer it to the real Japan just because I've heard that in real life they don't let you run around with katanas. I appreciate games a lot more than films, music or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family, to have a lot of fun. I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people. You know, play is a natural instinct, and from Animal Crossing to The Last of Us Part 2 or Ori, yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. Hey everyone, I'm Vince Sampella, head of Respawn Entertainment. When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, we knew we wanted to bring the series back to its roots. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the boots of a soldier who was there. To nie jest na The wiara? series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. O Jezu, nie zapętliło się, It weaves in the personal przepraszam. stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. Przepraszam. We could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. Jaki impact? Impact story? Jest tylko dla dorosłych. Ale nie zostało ocenione, bo może nie pójdziecie do sądu, jak ten, do więzienia.
Wow, jak ścina. I know this is the first time some of you will see combat. Kupiliście sobie headsety na Alexa? Jest druga gra teraz. Let me be clear with all of you. Drżąca rąka wkładająca. O Jezu, to jest śmieszne. Jak nie będzie macania twarzy, to wysiądę. Moment, zaraz. To nie ścina, to dali komuś z Parkinsonem, żeby grał. Moment. Oculus from Facebook teraz już jest, nie? Jezus z Nazaretu, Oculus z Facebooka. Okej, to jest komedia. We're gonna have to improvise here. Czy będą swastyki? Jezu, żeby się dało zrobić swastykę. The bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. Holiday to w Stanach jest w końcu. Be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves. Like I said, boom. Są latające lokomotywy, jest pościg na Niemcy na nartach. To jest taka komedia jakaś. O Jezu. Niemcy. Jezu, liczę, że Hitler na sankach będzie jechał z reniferami z przodu. Tak? Intro z tego. Z Skyrima. Oculus Quest z Facebooka. Jeszcze przez miesiąc, potem będzie już Facebook. Tak, Facebook Brain Controller się nazywało. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more Tutaj about po their prawej new Peter VR Gershwin, tak, a po lewej Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Co to jest Saddam Hussein w okularach? Dobra, zaraz będę patrzeć jak drukuje. Really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer with you. Metal going back to its roots was always about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent operatives all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's było coś o shape the kształtowanie świata. Liczę, że będzie misja, gdzie się będzie sprzedawało Polskę Stalinowi. To będzie super. Which is more than some feature films. Żeby czat na YouTubie wyłączyć, jasne. International cast of phenomenal actors, and it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. Act one is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act two is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective because it's VR. Kurczę, dropnął jakiś procesorek został. We don't have cutscenes, we don't have Idzie przez CPU.
everything revolves around your perspective, so you experience this story completely in first person. On pewnie tak wygląda, jak spędził ostatnimi 2 miesiące testując grę. Emotional connection with the characters and the things going on around you. It was an incredible way to shoot. One of our animators for the player. Mi się wydaje, że to jest dobry moment, żeby rozebrać laptopa i przepastować od nowa i tak dalej. Hej, że na czacie spamują gifem? Ty! Czekaj. Wyłączę na chwilę obrazki. Ty! No? Tak, ścinami czat. There's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. You know, paying jesteście genialni. to everyone that was involved. Udało wam się z ten. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for. And you've Ty, genialne, zajebiste. To był jeden z lepszych eventów na czacie, gratuluję. Wyłączyłem je 100%. Rewelacja. Już wyłączyłem u siebie. Ej, dam restart, bo straciliśmy dużo klatek i pewnie są opóźnienia, dobra? Strasznie dużo poszło. Powiedzcie rekinek i zaraz będzie, dobra? And in VR, you know how you duck, you just duck, and how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just, it heightens the tension. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that got our. To jest spoko, ten Above and Beyond, to jest bardzo spoko gierka z tego co widzę. Mi się wydaje, że będzie dużo lepsza niż Alex. Ale jakościowo będzie słabsza, bo to już widać na zwiastunach, że to nie jest ten poziom detali. Nie ma jakości. To jeszcze raz rekinek, dobra? Sorry. Tylko zobaczmy. Nowa gra, która startuje wieczorem. Moment. To nie jest ta gra, ten klon Zeldy, bo kłas się tym jarał. Słyszę, że zgra się babą. Jest klon Zeldy z rogalikiem. Chociaż moment. Kto to kłaz? O, jest z Łodzi, to możecie nie znać. Nie, to coś innego, przepraszam. Też myślę, że jest Spellbreaker. O, jest fajna gitara. Wygląda fajnie, ale to chyba była kupa, nie? Niestety. Widziałem jakieś recenzje i takie rzeczy. No tutaj wygląda bardzo ładnie na filmiku. Właśnie, tak się gra. No. Fajnie, ale... To są najlepsze akcje... To są jak frag movies dawno. No. Jakby zachowali ten styl animacji, która jest zdokowana na jakieś 12, 18 FPS-ach, nie jakiś standard, i zostawili w grze, mogło być ciekawiej. W sensie, żeby tylko animacja postaci była tak statkowana. Mówił, że dzisiaj to będzie dostępne, jest September 3. Ale cenę ma dobrą, Play Free. Huberto prosi o spam gifami. Już możecie spamować. O, Game Pass. Najlepsze rzeczy ten. To ja idę sobie patrzeć na drukowanko, a wy tu patrzcie, jakie są fajne gry w Game Passie.
Co jest grane? Wy macie dźwięk, ja nie mam dźwięku. Moment. U was plumka? To się też słyszałem, okej. Ciekawe, czy było coś plumkanie. Może to się parłem o klawiaturę? Nie. Nie rozumiem, co się stało. Coś było widać, coś się działo? Jakieś wyskakiwały jakieś... So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. Legendary German Game to z Gothic oczywiście, a ten Factor 5 to coś ma być w scenariuszu. 最初タリカンの音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくてアミガのサウンドそのものも素晴らしいと思いましたね。日本じゃ本当に聴いたことがなかった音楽でした。 Factor 5 was so far ahead of the curve, and each of their games pushed game technology as far as possible. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで、本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。 Przerywa mnie? Mnie przerywa? Serio? Dobra, dam teraz tego reseta, bo Turikan to wszyscy grali, nie? Powiedzcie, rekinek i resetuję. It defined my career and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my proudest works. A new elemental power to their arsenal, the dark power of stasis. With stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here's an all-new look at stasis from Destiny 2 Beyond Light. No i zostawiam was z tym Destiny. Idę sobie patrzeć na wydruki. Destiny super gra, nie? Odpalaj nuty z chęcią. Bo niestety są nudy takie... Jest kilka ciekawych rzeczy, no ten VR-owy Call of Duty? Battlefield? Medal of Honor. Był spoko. Them come. This is their fate. One after another. One more award to give out tonight, and that is Best Sony PlayStation Game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Congratulations. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight.
So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th. Wszystko słyszałem. Polska gra jest najlepszą grą na... Grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers the stage. That's it for me tonight, but before I turn it back to Jeff, I just want to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Jest taki bullshit. All in this together. A Białoruś co, skurczysynu? Nie liczy się? A? Macie w dupie Białoruś na przykład. Nie żeby nie było lepiej u nas, nie? Ale irytujące to jest. How will it be different? What is that generational difference? Well, back in June, we saw the announcement of Ratchet & Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new jeszcze z hardware. państwo Izrael. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's an extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Okej, zobaczmy to tymczasem. Ray tracing na PlayStation, szaleństwo graficzne, to jest ciekawe pod tym względem. Wow, nowe logo. Stare logo, albo chyba zaktualizowane logo. Back. And not far from where we last saw him. We may still have time to put a stop to this. Hey, I think I found the mod back. Oh dear. Let's show him how it's done. Bringing out the big Na myszce i klawiaturze by się fajnie grało. Whitestar pyta, czy po Gamescomie coś oprócz drukarkowania będzie. Dzisiaj nie wyrobię raczej, ale będę drukarkował. Wy jesteście PCMR-ami, ale gra miała fajne projekty broni. W sensie o to w niej chodziło, żeby były jak najbardziej przekombinowane brońki. I one były spoko, tylko to wiadomo, to z gra, no. Jak się miało 4 latka, była super. Teraz człowiek jednak chce zabijać i no, kampić na schodach w pocinkach. Że brońki jak w Wormsach, one były wykręcone, to nie były to nie było M16, B4-3 z Counter-Strike'a, MK-Łacha i tak dalej, ale były w sensie projekty pomysłowe. Tylko to było 2004, więc hej. Zafirynda pyta, że są, czy nie wiem, czy są dorośli, którzy grają w takie gry dla dzieci. Nie, pewnie są, no. Was that supposed to happen? Hitting Nefarious' device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. That was rather exciting. Games before trade. Ta gra musiała dużo kosztować, ale wygląda zajebiście. Tam mój Stach mówi, że to jak pytać, czy są dorośli grający filmy Pixara. Nie mówi się filmy Pixara, tylko się mówi bajki, tak? W słowniku dorosłego człowieka nie ma czegoś takiego jak jest
śmieszne, a jak jest lekko stylizowane, to jest bajka już. Spojrzałbym w dół, bo chcemy zobaczyć, to jest ray tracing, czy prymitywny screen space reflection. Czy może coś innego oczywiście oprócz ray tracingu, ale chyba to nie jest screen space. Or at least a very large octopus. I will never get used to that. Hey, at least we're on the same planet this time. Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break reality. Cube Map mówi siwy i screen space na ludziki. Pewnie tak, w sensie non-ray tracing to jest przesada, ale może PlayStation jest tak potężny, że sobie nie zdajemy sprawy. Nie znamy w końcu ceny, tak? Jak powiedzą $5000. Och nie, może być zajebiste. Fajne, fajne. Obejrzę sobie potem na 4K na YouTubie, a teraz idę zobaczyć na ten wydruk. Hej, zaraz wracam. See what's new. Warm butts? All of them. We have to get the Dimensionator away from Nefarious. Oh no, not right now. Whoa! The dimensions are weakening considerably. How bad is it? Well, it is certainly not good. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? Co tam było? Gender? Jezu Chryste, moment. Akurat to mnie ciekawiło. Czy będzie tak jak alternatywna rzeczywistość, gdzie Ratchet jest kobietą? Że była Ciri. Tak? Jezu, przepraszam. Ratchet & Clank Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from Insomniac Games. Guys, it was so great to see that long, uninterrupted demo of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the Power SSD. of PS5. Ponieważ, czy możemy powiedzieć, że skoro PS5 jest białe, że to jest White Power of PS5? To zostawiam najlepszym kulturoznawcom odpowiedź na pytanie. Power. Że PS jest czarno-białe. To Black and White Power. O, to jest dopiero zagwozdka. From planet to planet to planet. Johnny Montana, dzień dobry. Fast, like way faster than we've ever been able to do before.
Yeah, the Rift tether, we saw that in the Rift demo. tether. We've seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? Ej, jest trollit? Kurczę. Muszę czytać, czy można ustalić ilość linii na czacie wyświetlanych, żeby mi nie wciągało za bardzo ten. Jest nowy GIF? Moment, zobaczę. Ach, tylko jak... Moment, który to jest mid-spin? Wow, yeah, I gotta say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. Wow, all right. You bite. So confident, both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands-on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? So, at the heart of every Ratchet & Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude a ton of personality. And the DualSense is sort of like, it feels like it was made for Ratchet & Clank just because the haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves. So, for example, your burst pistol, of course, it gives you like a satisfying kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel Wojtek mówi, to jest ostatni z dziennikarzy, który interesuje się grami. Za te pieniądze nauczyłbym każdego Polaka losowego, żeby się jarał grami. Możemy zrobić wyzwanie. Dacie im pieniądze, dacie mi Polaka i zrobię, że będzie się jarał grami. Będzie wam opowiadał Amazing, Rift Tether i tak dalej. Mówię, to po prostu autentycznie wyzwanie i ten. Idę zobaczyć na ten. Idę zobaczyć na druk, bo to widzę pierdzielą o feature'ach pada. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them, and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways to play better. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane, group of weapons as always. Plot-wise, Marcus, tell us a bit about this game. I think some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like, tell us in the Ratchet-verse where this sits. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet & Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure, so it's one that even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. For hardcore fans, we have a lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters and planets and see them all through a whole new light of multiple dimensionality. Yeah, no, this Rift Tether thing I think looks really exciting. And how often, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see frequently in the game? Are there special moments? I guess I'm curious how often you use that technique for gameplay. So the Rift Tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Okay. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. Akardo pytałem, co przyszedł, nie wiem. Ja sobie drukuję i patrzę, co się dzieje. Special moments when you really have to when the dimensional damage really tears wide open. Well, I gotta say, it looks incredible. And then at the end, we got another tease of this. Czy będzie dzisiaj Noita? Ile to jeszcze potrwa? To powinni kończyć, nie? She is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one a little longer. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. They'll figure it out right away. She's not named Abby, though, right?
All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I got to say, I mean, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun. And as you said, when you think of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're going to get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike? So Ratchet & Clank is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. What kind of window? Is it big windows? No, I'm just kidding. Window Right, 95, Jezu, przepraszam. Zrówny poziom z nim. Coming in the launch window for PlayStation 5. I gotta say, Insomniac, we're so excited what you guys are doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for all you've done, and we look forward to seeing more of Rift Apart soon. Thanks, Jeff. Take care. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thanks for showing us that first look at Ratchet & Clank or PlayStation 5. And that's going to do it for Opening Night Live. Thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. We'll see you then. Good night. Zobaczmy, czy na końcu przyjdzie Samuel Jackson i zaprosi nas po napisach do Avengersów. Aha, woda. Jaka najciekawsza gra? Ten nowy Medal of Honor wygląda w VR-ze bardzo spoko. W sensie to jest jedyna gra na VR, którą teraz warto czekać. Jak się ma VR nie okulusowy, czy nie facebookowy, możemy mówić chyba. Ta gierka Luminis Gate wyglądała spoko. I okazało się, że nie wygląda źle. Ta gra od Briana Fargo 3. Czy wybieram się do kina na Tenet? Jezu, nie, to jest ten mój ulubiony reżyser, co? Obejrzę sobie ścieżkę i tyle. Obejrzę sobie ścieżkę dźwiękową.